Witam na kanale Grilluj, Gotuj, Testuj. Dzisiaj będzie konkretny test. Będziemy robić żebra wołowe i wieprzowe, ale nie byle jakie, bo porządne kawały mięcha. Wołowy kawałek około 6 kg, wieprzowina 4 kg. Będziemy robić metodą low and slow. Wrzucimy sobie to na grilla do wędzenia na 4 godziny. Potem to wszystko zapakujemy, będzie się dusić około 2 godzin. Oczywiście z fajnymi przyprawami, trochę masełka, miodu. Zobaczycie wszystko na filmie. Potem to odpakujemy. W sokach, które wypłyną z tego mięsa, będziemy to smarować przez godzinę. Potem sobie to poleży jeszcze godzinkę już, żeby odpoczęło. No, już się nie mogę czekać. Myślę, że to będzie pyszne. Trochę się porywam z motyką na słońce, bo to będzie robione wszystko na grillu gazowym. Zobaczymy, czy to w ogóle da się zrobić na gazowcu. Podwędzimy to z rębkami wędzarniczymi. Miejsca co prawda jest dość dużo, ale jak te 2 kawały mięcha tam wrzucę, nie wiem, czy się uda znaleźć taką temperaturę, żeby jednak to robić w tych 110-120 stopniach. No zobaczymy, jeszcze nigdy tego nie robiłem, robię to pierwszy raz. Mam nadzieję, że to się uda i spróbujemy porządnego mięsa rodem ze Stanów. Spróbujemy też burgerów z tym mięsem. Ma być soczyście, ma się rozpadać i ma być pyszne. A jak nie wyjdzie, to najwyżej się najemy, bo mięsa jest tyle, że głodni na pewno nie wyjdziemy stąd. Zapraszam. No to zaczynamy. Czyścimy żebra z błony, wbijamy palec pod błonę, ciągniemy w górę i schodzi bez problemu. Jak będą palce się ślizgać, to przez ręcznik papierowy. Piękny kawałek mięsa, już nie mogę doczekać, aż go zjem. Z wołowiną trochę ciężej, ale też da się to wyczyścić. A ten kawałek mięcha jest jeszcze lepszy. Tu z między żeber można jakąś zaschniętą krew powyciskać. U mnie akurat jej nie było. Teraz mieszanka przypraw. 9 łyżek soli, papryka słodka 4 łyżki, czosnek granulowany 6 łyżek, cukier brązowy 4 łyżki, chili 2 łyżki, cebula granulowana 6 łyżek, papryka wędzona 4 łyżki i pieprz czarny grubo mielony 9 łyżek. Wszystko trzeba wymieszać. Ja wykorzystuję słoik. Robię z niego coś a la shaker. Świetnie się to sprawdza. To jest nasz bilet do nieba. Można sobie zrobić dziury w pokrywce i przyprawiać z tego słoika od razu. Mięso smarujemy musztardą, będzie mało bardzo wyczuwalne. Chodzi o to, żeby przyprawy się przykleiły. Posypujemy równo, grubo, dokładnie oklejamy mięso przyprawami z każdej strony. Otrzepujemy nadmiar i zawijamy w folię, najlepiej na całą noc. Piękne te kawały mięcha. Robimy sałatkę a la Kolesław, wrzucimy jej do burgerów. Biała kapusta 600 g, czerwona kapusta 300 g. 2 duże marchewki około 240 g, czerwona cebula około 100 g, zielone jabłko 1 sztuka. 2 łyżeczki soli, żeby wszystko puściło soki, odstawiamy na około 15 minut. Po tym czasie odciskamy wodę i robimy sos. 8 łyżek majonezu, 4 łyżki jogurtu greckiego, musztardy Dijon 2 łyżeczki, ocet jabłkowy lub sok z cytryny 3 łyżki, miód 2 łyżeczki, 3 łyżeczki chrzanu i pieprz czarny. Wszystko razem mieszamy i odstawiam na sitko, żeby ładnie obciekło. A i tak musimy sałatkę zrobić dzień wcześniej, żeby kapusta zmiękła. Przechodzimy na grilla. Po nocy przyprawy zrobiły się wilgotne, więc posypujemy to jeszcze raz cienką warstwą. Rębki wędzarnicze, ja używam dębu i czereśni. Dąb da fajny, intensywny smak, a czereśnia doda koloru, no i też fajnego, słodkiego smaku. Wędzimy kośćmi w dół i eksperymentujemy w takim ustawieniu. 2 skrajne palniki mam odpalone na maksa. Stawiamy mięso na 4 godziny i zobaczymy, co się będzie działo. Dymi się fajnie, no ale zapaliło się wszystko. Co godzinę wszystko opryskamy octem jabłkowym pół na pół z wodą. Tu trochę musiałem zmienić konfigurację. Na dole była za niska temperatura, u góry troszkę za wysoka. Zmieniłem też pojemniki na zrębki. Zawinęłem je całkiem w folię, żeby się tak nie paliły. Zrobiłem dziurki, poprzebijałem. Termometry na mięsie, żeby sprawdzać jaka temperatura. Chcemy mieć 120 stopni, mi nawet skakało do 160. Mam nadzieję, że się nie wysuszy. Minęły 4 godziny, bardzo fajnie to wygląda. Przechodzimy do pakowania. Pół kostki masła, trochę miodu, trochę ostrego sosu. Układamy żebra mięsem w dół. Nie układamy mięsa bezpośrednio na folii aluminiowej, bo folia aluminiowa reaguje z kwasami. Zapomniałem, trzeba jeszcze dolać pół szklanki soku jabłkowego. I tutaj z wołowiną robimy dokładnie to samo. Też pamiętajcie, tylko to bardzo ważne, żeby mięso dać w dół, a kości w górę.
A tutaj się trochę spaliło mięso, zapaliły się zrębki, za późno zareagowałem, bo czuć to spalenizną. Mam nadzieję, że to nie będzie miało wpływu na smak. Papier do pieczenia, folia, wszystko zawijamy. I znowu zapomniałem o soku jabłkowym. I wszystko wraca na grilla na 2 godziny. Robię bułeczki do naszych burgerów z szarpaną wołowiną i wieprzowiną, no i z kolesławem. Ciasto już wyrastało 2 godziny. Przepis na ciasto na bułkę z poprzednich odcinkach o Philly cheesesteak. Placki robimy dość niskie, żeby za duże te bułki nam nie wyrosły. Po uformowaniu następna godzina wyrastania i smarujemy wszystko jajkiem, sypiemy sezamem. Ja jak zawsze używam białego i czarnego. 230 stopni, około 15 minut i gotowe. Piękne bułeczki. Po 2 godzinach zlewamy ten skarb, który jest w folii. Wykorzystamy go też do szarpanego mięsa, a też można sobie ten chlebek posmarować. Osobno wołowe, osobno wieprzowe. No, czuję, że mięso się rozpada, dlatego użyłem talerza, żeby to w ogóle poobracać. Po 2 godzinach wbiłem termometr, wołowina miała 92 stopnie, wieprzowina miała około 88. Teraz wszystko smarujemy, wołowe do wołowiny, wieprzowe do wieprzowiny. Tak przez godzinę jeszcze to pieczemy na malutkim ogniu, smarując co 15 minut. No jest mistrzostwo. I zapraszam do stołu. Dobra, co, siadamy. Proponuję jeszcze może jakieś sztućce. Sztućce. Co ty? Panowie takich Ludzie z jaskini będą sztućcami jeść. Specjalnie pan to powiedział, No. żeby przeciągnąć żeberka. Nawet nie będziemy jeść, tylko będziemy żreć. No to mamy problem. W szufladzie jest jeden nóż. Poważnie chcecie sztućce? No to zaczynamy. Trochę to trwało, nie było łatwo tego zrobić. Jednak na grillu gazowym to nie jest taka przyjemna rzecz, że się wrzuca mięso i idzie się spać, tylko trzeba jednak na tym stać, bo i się paliło, i deszcz padał, i palniki zgasły. I dużo rzeczy się działo dziwnych, ale teraz już może trochę ciśnienie zejść. Myślę, że efekt jest piorunujący. Mam nadzieję, że taki sam w smaku, więc próbujmy. Nie przywitałem Was. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię Witam bardzo. dzisiaj Dobra, Was. kroimy? Uraczę żebrem z 2 zwierząt. To jest krowa, to jest świnia. Mistrzu, do noża, bo głodny. Do noża. Ta świnia przyjechała Nie miałem ze szkolenia. wsi z Brosławice w województwie Dobra, śląskim. jedziemy. Plasterki. O, kurwa. amator. Ja pierdzielę, czy wy słyszycie te dźwięki? O mój Boże. Prawie trafiłem. Na które bardziej czekacie? No ja obydwa, to ja No nie, to będzie mistrzostwo, widzę. Patrz to. Kurwa, patrz. Zrób taki fajny, że ja tak wycisnę ładnie. pierdzielę. Będzie ci kapać z tej kość, patrz. Dobra, już. Ale już po stówce. Już zostaw mi sok. Ja poproszę piętkę. Ja nie widziałem w życiu tak soczystego mięsa. Szanik, ktoś chce? No nie trzymaj. Ja nic nie chcę. No to próbujemy. Zaczynamy od wieprzowinki, tak? Wieprzowinka może być. O Jezu, jak to się rozpada. Miękkie, soczyste, Czuć wędzone. Nie wiem, to jest najlepsze mięso, jakie ja w życiu jadłem. Chyba tak. Ja się cieszę, no. To tylko świadczy o twoim talencie. Mega. Nie, ja nie jadłem takiego mięsa. Skórka w tym żeberku jest przepyszna. Bałem się, że będzie przesolone trochę, bo próbowałem tej przyprawy. Ono jest członawe lekko, ale nie za dużo w sam raz. Wypas. Kurde, Boże. mistrzostwo. Szok, nie? Szok i niedowierzanie. No żeberko wieprzowe jest pyszne. Co, próbujemy wołowinki? Ale wołowina, kurde, Pycha. kurde. Jak ktoś lubi smak krowy, no to jest mistrzostwo. No ale ona jest tak soczysta. To jest lepsze od steków. No przecież. Idealna konsystencja. Rozpływa się w ustach. Ale nie jest tak do poszarpania właśnie. No nie. Żeby było fajne mięso soczyste, to jest około tam 80-85 stopni, a do szarpania no to te 90-95. Tutaj miałem 92. Wołowina chyba bardziej pikantna się wydaje. No, tak. Są świetnie dobrane przyprawy. I czuć słodycz, i czuć pikantność. Sorry, przerwa. Telefony trzeba wyłączyć, nie wyłączyliśmy. Ale ja bym to troszeczkę mniej posolił. Ej, ukrójcie po kawałku, póki go nie masz. To jeszcze dokładka? No ja bym Chyba chciał. dokładka. Ja nie? poproszę. Ta wieprzowina już by się nadawała do szarpania. A miała mniej stopni niż wołowina. A jak będzie smakować ta przykość? Przy kości ona już jest prawie do szarpania. Bomba. Ja jeszcze nie wiedziałem, żeby ktoś do takiego stanu doprowadził mięso. Bo w Stanach nie mieszkamy. No ale w piekarniku też byś dał radę. Nie przeszłoby to tą wędzonką. Zrobiłbyś, jasne. 100 stopni i 6 godzin w piekarniku. To jest perfekt, jedno i drugie. Aczkolwiek pierwszy raz od dawna kłaniam się
ku wołowinie. Niesamowicie. A Ciekaw. wężowy te burgery? Tak, no. Całą tą wołowinę zjadłem, nie wziąłem łyka. Ja teraz dopiero popiłem. Wołowina jest o wiele bardziej soczysta. Bardzo dobre, mega. Grzegorz, naprawdę zrobiłeś nam dzisiaj gigantyczną przyjemność. Ciężko znaleźć miejsce, żeby można coś takiego zjeść. Nie wierzę. Gdzieś można podejść i zjeść No bo takie żeberko. Otwierasz taką knajpę i No myślę, ja że to podejrzewam, doszło, że Drzwi by się się nie drzwi nie zamykają. zamknęły. jakbyś zrobił taką typową knajpę barbecue jak w Stanach, siadasz, dostajesz tacę, masz kawałek żebra, masz kawałek mostka, kiełbaska, jakiś pudding, właśnie sałatka. Jesteś w niebie, bo wszystko jest pyszne, tak, soczyste no tak, i to robią fachowcy od dziecka. Ktoś mi jeszcze tą piętkę. Taki ten, Jezus, chodziło ci o to... kurwa, kurwa, Czy wy Boże. widzieliście to? Aż Nie się dawaj chce. mu tego. Dawaj to. Daj, to moje. Jak to wygląda? Ale to jest... Kurczę. To będzie najdłuższy odcinek. Co tu się dzisiaj dzieje? Można by jeść i jeść. Kurde, ale przepyszne. Ta skóra jest tak słodziutka i nawet to jabłuszko trochę tam czuć. No? To wędzenie też czuć. Widzicie tutaj? Pierścień taki. To znaczy, że świnia była chora. Z tego można naszyjnik zrobić. Magda będzie zadowolona. To jest gotowe pastrami. To jest żebro, a w sumie jest mostka. To niedaleko. Ta wołowina dużo ciekawsza. Może też dla nas, bo wołowiny tyle się nie je w takiej formie, bardziej zawsze się piecze wieprzowinę, karczek, pewnie też tak robicie w domu. Wiecie, że ja jestem miłośnikiem wieprzowiny, ale dzisiaj wołowina mistrzostwo świata. Jedno i drugie to jest maestro. Idę robić burgery, zaraz wracam. Dobra, poszedł. Dajcie kawałek jeszcze. To robimy drugie podejście. No i zobaczymy, czy to mięso będzie jeszcze tak wyczuwalne. No mam nadzieję, że będzie pyszne. Od wieprzowinki zacznijmy. Ale Kolesław ci wyszedł petarda. Szanik fajnie. Pyszne to jest. Prostota się rządzi. Jedna sałatka, mięsko. Nic więcej nie trzeba. Można by tą bułkę jeszcze zgrillować. Pyszne bułki, naprawdę. Rewelacja. Dobre. No bułki. Słuchajcie, niby program jest o tym mięsie, ale nie sposób powiedzieć, że ten Kolesław nie jest genialny, że bułka nie jest świetna. Świetne danie. Nie wiem, czy nie przerzucę na burgery szarpanego mięsa. Jednak ta szarpana wieprzowina nie jest aż tak rozpadająca się, jak mogłaby być. A wołowina rządzi w tej bułce. Myślę, że warto będzie to ocenić. Te burgery na pewno. Bo ja czuję tu dużą różnicę. Z wołowiną czuć głównie wołowinę, a z wieprzowiną było czuć głównie Kolesława. Kompletnie dwa różne burgery. A też jest ciekawe, że wieprzowina jest bardziej włóknista, sucha, No. a dużo lepiej czuć strukturę mięsa też w wołowinie. Wołowina pod każdym względem jest lepsza. Idealna wyszła soczystość tej wołowiny. Tak myślę. Nie próbowałem takich mięs pod ręki mistrza żadnego. Jak dla mnie to teraz dzisiaj ty jesteś mistrzem. To jest taki poziom, że nie trzeba iść dalej. No. Trudno mi powiedzieć, żebyście sobie robili to w domu. Zachęcaj właśnie. To trzeba jednak trochę eksperymentować i na wyczucie to robić. Mniej więcej jakiś schemat, Ramy. którego się trzeba trzymać. Droga. Tudzież ścieżka. Ja się nie mogę nadziwić, jakie to jest dobre. Ten smak wołowiny tak tu czuć mocno. Te żeberka były takim majstersztykiem, że trochę żal je wpakować do bułki. Do tego byłyby fajne też paragi, co Grzesiek zrobił ileś odcinków wcześniej. Chodzi mi o to, że na talerzu osobno te mięso, osobno dodatki. Takie żeberka, jak kładziesz w restauracji na stół, też podnoszą prestiż. Takie żebra na tam 8 osób. Tylko musiałbyś zadzwonić 7 godzin wcześniej. Bardzo dobre, Grzegorzu. Jestem z siebie też dumny, że mi to fajnie wyszło. Pierwszy raz zrobiłem coś takiego. To było coś niesamowitego. Przebiłeś kolejny sufit. No dokładnie, tak czuję też. Oglądam tego mnóstwo i pierwszy raz zrobiłem takie mięcho na grillu, które jest taką kwintesencją barbecue. To nie jest wcale prosta sprawa. Rzeźbiłem strasznie. Taki offset nakładziesz mięso i zamykasz go. Stawiasz elektronicznie 120 stopni. I to się robi. Tego muszę sobie taki kupić. Czekamy na sponsorów Same konkretne propozycje. A tego grilla wyrzucę za taras. i podamy jego nazwę, także konkurencja może być gotowa. Przechodzimy do oceniania. Zaczynamy od wołowiny, samej w sobie. Teraz ocenimy sobie wieprzowinę też samą. A burgery, jak wam smakowały z wołowiną? Burger wieprzowy. Proponuję jeszcze specjalną ocenę Kolesława. Dla mnie 11. Oklaski dla Grzegorza dzisiaj, naprawdę to było mistrzostwo. Sprawiłeś nam wielką przyjemność. Było pysznie, wymagało to trochę pracy, ale naprawdę było warto. Następnym razem będzie trzeba zrobić mostek wołowy, żeby już w ogóle sprawdzić, jak takie typowe amerykańskie barbecue smakuje. Mam nadzieję, że go nie zepsuję. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Idę sobie ukroić. No możesz, no. Dobre, nie?
Jest. Gryluj, Tak? gotuj, Tak wygląda? testuj. Gryluj, gotuj, testuj. Już się kładzie Tylko z włącz prawej, nagrywanie, lewej, błagam zero. cię. Bo... Rozejść Ale ktoś tu chyba urósł. Musimy rezygnować z siłowni wszyscy. Bo właśnie, Bo jak będziesz chciał to ja powtórzyć. przepraszam, bo ja wczoraj byłem. I co, było zamknięte. No tak. Kwiatki macie okej. Masz kwiatka okej? Mój chyba nawet jest podlany W dzisiaj. pierwszym Już, co bo? Ja jeszcze. Ja to robiłem, mówię, będę przez tydzień to ja. No jasne. Ale tak Ja- patrzę, ile tego zostało, to Nie bój się, Bój się. nie bój się, pomoże być. zaczniemy jeść, to będą wióry, nie? Że to będzie za suche, bo tam miałem cały czas za wysoką temperaturę 160 stopni, a na dole miałem 80 i tak nimi wachlowałem, Za tam z 8 powrotem. godzin No. dopiero byś to przysuszył. Jedzcie i pijcie, a po stołach nie żygajcie. Wiecie co ja bym teraz zjadł? Jestem idealnie najedzony. Baskijski sernik.